oddajemy głos naszemu wspaniałemu mówcy, Francowi Zalewskiemu. Prosimy, panie doktorze. Dziękuję. Witam wszystkich przybyłych, śmiałych i odważnych. Cieszę się, że tyle ludzi mogą teraz podróżować i możemy się spotykać i rozmawiać o różnych innych rzeczach. Ale tytuł konferencji, jak pamiętamy, przede wszystkim kosmos. No i będę opowiadał o kosmosie, bo tym się zajmuję z zawodu. Jestem geologiem, petroarcheologiem, ale tutaj przede wszystkim petrografia. Od wielu lat badam meteoryty i nie tylko te klasyczne, o których dużo wiemy, że wszyscy już, jak zwykle to się mówi, już prawie wszystko wiemy. No niestety nie jest tak. Głównie się zajmuję kamieniami, no bo nazywam to kamieniami, które nie zaliczają się do żadnej sklasyfikowanej grupy meteorytów. Podstawowe grupy meteorytów nie będę tym zanudzał, ale to wygląda w ten sposób, wskaźniczek nawet ciała, czyli wszystkie meteoryty, wszystko co w kosmosie, to jest w kosmosie. Jeżeli coś się dzieje w kosmosie, coś się rozsypuje lub coś powstaje, wszystko powstaje z tych samych fragmentów. Meteorytami nazywa się te obiekty, które wlatują w atmosferę Ziemi, przylatują, wyhamowują na tyle, że zostaje to ciało i nie eksplodują i wtedy jak spadnie na powierzchnię naszej Ziemi, możemy zbierać te meteoryty i te meteoryty sklasyfikowane. No przede wszystkim tak ogólnie powiem, że to jest meteoryty kamienne, czyli materia pierwotna, z której powstał nasz Układ Słoneczny i wszystko, co tutaj się znajduje. No i to już reszta meteoryty przetopione, czyli też kamienne, żelazokamienne i żelazne. Jeżeli mamy meteoryty żelazne, czyli gdzieś w Układzie Słonecznym była jakaś planeta, prawdopodobnie, że posiadała jądro żelazoniklowe i jeżeli taka planeta, coś nie stanie się, rozsypie się, to jądro wystawiono na zewnątrz i inne meteoryty uderzając to wybijają fragmenty i takie meteoryty mogą spaść na Ziemię, które stwierdzono, że żelazoniklowe meteoryty to z jądra planety, która się znajduje w pasie asteroid teraz. Ale to w szczególe nie będę dużo wchodził, tylko powiem o samych meteorytach. Jeżeli pas asteroid i tam mamy jądro planety, skąd przebywają meteoryty żelazoniklowe, to gdzie pozostałe skały? Oczywiste, że pozostałe skały to latają w tym pasie asteroid. Jeżeli ta planeta była geologicznie, rozwijała się tak jak nasza Ziemia czy Mars, no, Ziemia geologicznie teraz jest żywą planetą. Wszystkie procesy zgodnie z geologią zachodzą w Ziemię, odbywają się, rozgrzewa się, rusza się, płyty tektoniczne przesuwają się, wszystko. Jeżeli taka planeta istniała w Układzie Słonecznym i została w jakiejś tam sytuacji zniszczona, jądro planety mamy, to naukowo udowodniono, że jądro planety jest żelazoniklowe. To pozostałe skały też powinny być. Jeżeli procesy geologiczne prawidłowo zachodziły, to będą skały osadowe, skały metamorficzne. Wszystko jak na każdej normalnej planecie, która przychodzi cykl życia. Witam Was. Fajnie wyglądam? Dziękuję, cieszę się. Teraz już mamy w końcu koszulkę kanału Dr. Franz. Popularyzacja kanału będzie jeszcze oczywiście na Waszych plecach i na klacie. Dzięki, że będziecie wspierali mnie i będziecie robić dla mnie reklamę, żeby ludzie oglądali i cieszyli się tym, co ja robię. Dziękuję. No i jak dochodzimy do życia, zaczynamy twierdzić. Na razie jesteśmy jedyną cywilizacją, tylko może inni mówią, że przybywają tam spotkania jakiegoś stopnia, że widzieli obce istoty. Nie widziałem, nie zbadałem, nie udokumentowałem, także nie wiedziałem. Jedynego ufoludka to widziałem w lustrze, jak dzisiaj myłem ząbki, bo my jesteśmy obcymi na tej planecie. Ale w to też nie będę dzisiaj wchodził. Idziemy dalej w meteoryty. Jeżeli w Układzie Słonecznym, który pędzi
olbrzymim prędkością, płasko. W centrum jest Słońce, latają planety dookoła i pędzimy w jakimś kierunku. Nie jest to kierunek, który został stwierdzony, że lecimy w ramieniu galaktyki naszej, Mleczna Droga, lecimy w jakimś innym kierunku. Ale to też o tym nie będziemy rozmawiać. Jeżeli taki cały układ słoneczny leci w jakimś kierunku i prawdopodobnie został stworzony, no od razu powiem przez kogo? Przez Stwórcę. Ale te dowody o stworzeniu, sztucznym pochodzeniu naszego Układu Słonecznego przedstawię w kolejnym referacie, na który od razu zapobiegam. 31 lipca w Krakowie będzie. Proszę wchodzić na stronę i myślę, że zobaczymy na tym referacie. O tym będę mówił dużo i przytaczał dowody. Ale dzisiaj gadamy znowu o tych meteorytach i głównie te przetopione, czyli te, które mogły już być poddane działaniom temperatury, ciśnienia i różnych zewnętrznych czynników. No i najprostszy meteoryt. Mam tutaj jeden taki. Przywiozłem. To meteoryt chondryt. Koszyce, spadek obserwowany, 2010 rok, pod Koszicami spadł meteoryt, takie fragmenty, posypały się wiele innych, ale mam taki jeden ze skorupą topieniową. No, teraz palcami dotykam, ale zwykle staram się tego nawet nie dotykać, bo to oryginalne, jeszcze z kosmosu przyleciała skala, to jest zbadane, ja też badałem i przede wszystkim w Koszycach, na Słowacji przebadane te meteoryty, wiemy, sklasyfikowano to i zaliczono do grupy kamiennych meteorytów. I tutaj jeszcze jest taki jeden meteoryt. Wielu ludzi myślą, że te drastyczne prędkości, które nam podają, jak wlatują meteoryty, że oni z taką prędkością lądują. Na szczęście nie. Te, które my możemy znaleźć, taki przypadek czy taki, to te, które wyhamowały, które lecą, palą się, później w dolnej części atmosfery obtapiają się, powstają tlenki żelaza i tam krzemianów i jak wyhamuje na tyle, że może nie spali się, to wtedy możemy go znaleźć. I tutaj widzimy taki meteoryt, to był 72 gramy i uderzył w spróchniałe drzewo, wbił się tylko tyle. Po prostu stare, spróchniałe drzewo, tutaj widzimy mech. I taki meteoryt 72 gramy, czyli delikatny spadek. Po prostu wbija się w spróchniałe drzewo i robi takie wgłębienie. Także to, co przylatuje z tak olbrzymimi prędkościami, kiedy powstają kratery, to właśnie te ogromne planetoidki, czy jakieś większe meteoryty, które niszczą tak samo jak Czelabińsk. On wybuchł na wysokości tam różnie szacowano od 100 do 70 kilometrów. Rozsypał się, fragmenty spadły na dużym obszarze, ale sama fala wybuchowa spowodowała, że okna powylatywały i zostało zraniono ponad 1000 osób. Jeżeli taki olbrzymi meteoryt przychodzi przez atmosferę, przede wszystkim jeszcze mamy ochronę pola elektromagnetyczne Ziemi. Kolejna, ostatnia tarcza to jest nasza atmosfera, która nas chroni przed uderzeniem taką kosteczką, na przykład w głowę. Podobne kosteczki parę dni temu spadały w Krakowie. Tylko z lodu. Takiej wielkości około 7 cm. To już anomalie pogodowe, ale już klimat się ociepla, robi się coraz przyjemniej, zimy chłodniejsze, a lato gorące. Ale to, wracamy do meteorytu. No i tutaj pokazuję, jak wyglądają. Na razie nic piękniejszego, co dotyczy kolorów. Nic piękniejszego na świecie nie widziałem. Nasze oczy nie są w stanie odebrać te kolory, które posiadają chondry w przycięciach. To tak powiedzmy, to jest 1/3 tych kolorów, które widzisz w rzeczywistości przez mikroskop polaryzacyjny. Zapraszam, myślałem, że kiedyś zrobię film, tylko piękne kolory, w jakich kształtach. I to chondry są okrągłe i to beleczkowa chondra, tutaj z fragmentów różnych glinokrzymanów, oliwiny, pirokseny przede wszystkim składają się i dają tak piękne kolory. I to te pierwsze skały, z których prawdopodobnie został stworzony Układ Słoneczny, ale nie będę się wdawał w dyskusję, dlaczego Słońce jest gazowe, jak nam się podaje.
No i tutaj kolejny meteoryt żelazokamienny, Łowicz polski. I tutaj widzimy to błyszczące, to jest żelazo wypolirowane. No i to starsze zdjęcie. Tutaj widzimy palasyt, czyli żelazo, to jest na niebiesko podświetlone. To są żelazo niklowe, wypolirowane z połyskiem, a w środku oliwiny. Te żółte to są oliwiny, czyli w masie żelaznej są oczka oliwinowe. Bardzo piękne teraz, jak ciągną na cienkie płytki, to widzimy taką mozaikę. Na razie tylko piękno przymawiam. No i tutaj kolejny meteoryt, to meteoryt żelazny, ten właśnie to Sinhotealin, a to jest nasz meteoryt Morasko. No widzimy tutaj te odcienie, to tak wielkie kryształy żelaza. Żelazo powoli krystalizuje, jeśli temperatura powoli spada, to kryształy żelaza potrafią urosnąć do centymetrowych, nawet parę centymetrowych wielkości. Ale to musi być bardzo powolne stygnięcie. No i znowu wracamy do naszego kosmosu. No nie wiem, ja nie nazywam to kosmosem, bo Układ Słoneczny to jest tak mały obiekt w naszej galaktyce, że to długo trzeba byłoby opowiadać, ale powiedzmy tutaj Ziemia, Księżyc, mamy meteoryty z Marsa, jak spadają tam, uderzają, wybijają i marsjańskie meteoryty, meteoryty z Księżyca, z naszego. No i tutaj pas asteroid, skąd pochodzą większa część meteorytów, które trafiają na Ziemię. No i jeżeli w tym pasie asteroid mamy jądro praplanety, żelazo niklowe, to mogła być tutaj planeta. Zgodnie z poglądami jest zapisane w wielu innych źródłach niepisanych, że była tutaj planeta, podano jej nazwę, która została zniszczona w jakimś kataklizmie i wtedy geologicznie, kosmologicznie wszystko się zgadza. Tutaj była planeta i odległości planet, rozkład i orbitalna prędkość obrotowa tych planet. Wszystko zgadza się z tabelą. No i jeżeli tutaj była planeta, to jakie kamienie mogą stamtąd spadać? Czy takie, z których pierwotne, czy te, które jeżeli planeta była i procesy geologiczne zachodziły, to mogą spadać normalne kamienie. Zgoda. To taki logiczny tok myślenia. Jeżeli mamy jądro planety, to musimy mieć i skałę. Skały różnych typów. No i właśnie tymi skalami się zajmuję. Jak wypowiedziałem swoje zdanie, że w Polsce, na terenie Polski mamy masę meteorytów, co ostatnio, kraterów, co pokazywałem, to nie są oczka polodowcowe, to są normalne kratery pozostałe po uderzeniu meteorytów. I tego mamy pod dostatkiem, ale nie wszystkie meteoryty, jak mówiłem, wybuchają z dużą masą i żeby powstał krater. Część kamieni spada, który wyhamowała. I dlatego śmiem twierdzić, że na terenie Polski nie tylko mamy masę meteorytów, które pochodzą z tej oto planety. Nie możemy tego rozróżnić. Ja lata już temu poświęciłem. Rozróżniam te kamienie, bardzo podobne. Granity, piaskowcy czy metamorficzne skały. Tego jest pod dostatkiem. Można tylko rozróżnić, bo skorupy optopieniowej nie ma, bo to już tysiące lat minęło, nie ma skorupy optopieniowej. I te skały ciężko rozróżnić. Znalazłem metodykę, jak rozróżnić te skały. No i właśnie to pokazuje takie wydarzenie. No, żyjemy w kosmosie. Takie wydarzenie może się zdarzyć, że jakaś planetoida zderzy się z planetą? Oczywiście. Mamy tego miliardów, policzone ile gwiazd, ile układów słonecznych. Teraz już znamy masę układów słonecznych, bliskich naszemu. No i później spada deszcz meteorytów na najbliższe planety. Czyli w naszej sytuacji spada większa część, jeżeli ta planeta poniosła kolizję jakąś z inną planetoidką, to większość meteorytów spadło na Marsa, na Jowisza, no i dużą część ściągnęło nasze Słońce. Jeżeli Ziemia znajdowała się w innym miejscu, na przykład gdzieś tam, to Ziemia została mało zbombardowana. No a to cała moja teoria, to nie będę do teorii, na każdą teorię trzeba dowody przytoczyć, to wtedy to się robi już do rozpatrzenia. Czyli jeżeli Mars
i Jowisz zostali mocno zbombardowane, większość meteorytów spadło na Słońce, to Ziemia też była. Część od Syberii, co pokazywałem, do wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli półkuli, została zbombardowana meteorytami. I to było bardzo niedawno, przed zlodowaceniem. No i tych kamieni leży u nas na polach dużo. No i co robimy z kamieniami? Jeżeli taki się trafi, no to ciężki tam, ktoś spróbuje. Jeżeli trafi się żelazny meteoryt, to oddaje się na złom. Kiedyś oddawało się na złom, teraz już ludzie trochę bardziej wykształceni, to wiedzą, że można to drożej sprzedać i zgłaszają, gdzie sprzedają. Ale na takie zwykłe kamienie nikt nie zwraca uwagi, że to mogą być meteorytami. Dlatego pokazuję zastosowanie. Wszystkie kamienie polne tak zwane, a gdzie? Ogrodzenia robimy, podmurówki, albo w parkach, jak większy okaz, to w parku możemy położyć, jakąś tabliczkę napisać na tym. Nikt tych kamieni nie bada, bo istnieje przekonanie, że to kamienie ziemskie. No, przepraszam. No i trafił do mnie jeden pan, rozmawiałem z nim bardzo chętnie, bo ten referat, który wam dzisiaj pokazuję, wygłosiłem na konferencji Polskiego Towarzystwa Meteorytowego w Olsztynie w 2017 roku. Reakcja była podobna jak teraz. Po ukończeniu meteorytu była cisza. I przytrzymałem ten referat 5 lat, nic się nie zmieniło, sytuacja się diametralnie zmieniła się po lądowaniu chińskiej sondy na Księżycu. Ale zaraz do tego dojdziemy. Czyli zgłosił się do mnie Krzysztof Majdziak, że ma meteoryt 80 kg. No, znalazł w trajektorii spadku, w elipsie spadku Półtuska, reagował tak na wykrywacz, jak meteoryt półtuski, a półtus to zrobiłem zdjęcie tego kamyka, tutaj linijki jeszcze nie użyłem, ale to no tak, do kolana mi kamyczek, ponad 80 kg i z ostrymi krawędziami. Tutaj kolejny widzimy, że to świeży odłamek, ale pofotografowałem te miejsca ciemniejsze, tutaj widać. To są przytopienia. No i zacząłem badać. No to skala ziemska. No i pan Krzysztof przekonywał mnie przez rok, że to może być meteoryt. Wszystkie wersje, które dałyby się obalić, że to nie jest meteoryt, przytoczyłem, sprawdziłem i okazało się, że odpowiada, że powinien być meteoryt, ale to jest zwykły ziemski szaroglas. Skala metamorficzna. Ale zwróciłem uwagę na takie żyłki, które pęknięte w środku kamienia i na zewnątrz nie wychodzą. Te, co były na zewnątrz, zostały zalane inną substancją. No, jednak po roku dyskusji podjąłem się badań, wykonałem, jak pokazuje to, obserwacje makroskopowe, o tym zaraz powiem, mikroskop polaryzacyjny w świecie odbitym i przychodzącym, rentgen, mikroskop elektronowy, no i w końcu zaciągnąłem to nawet na mikrosondę. To już w 100% pokazuje skład pierwiastkowy tych substancji, z których tworzą się te minerały. No, zajęło mi tak z własnych kosztów, to około 2 lat to badałem. W końcu nabrałem 100% przekonania, że jest to meteoryt. Wygłosiłem referat naukowy. Niestety to zostało zapomniane. Jaka najlepsza reakcja, żeby nic nie robić? Przemilczeć. To zostało przemilczane, ale tematu nie zostawiam. Pokazuję, że są to meteoryt, który nadałem zgodnie z miejscowością, której najbliżej był znaleziony, Zampski. Także patrzmy się na te, to jest wypolerowana powierzchnia, tutaj mamy linijkę, wypolerowana powierzchnia. Te pęknięcia w środku i nie wychodzą na zewnątrz. Czyli ta skala była tak zmarznięta, że jak wleciała w atmosferę, zewnętrzna część zaczęła się ogrzewać, rozszerzać, a w środku brakowało po prostu kryształów, które wypełnią tą pustoprzestrzeń. Bo wiemy z fizyki, że
materia jak się nagrzewa, to się rozszerza, schładza się, to kurczy. I tutaj brakowało i Amerykanie teraz mówią, to jeden z dowodów 100%, że skala była w kosmosie. Udało mi się jeszcze później przekonać panią profesor z Warszawy i pracownika z laboratorium. No powiedzieli, możemy się zgodzić na jedno, że ta skala ziemska, ale była w kosmosie. Ja mówię, no to witajcie w domu. No, mamy pierwszego kosmonauta. Mówi, to, że wskazuje, że ta skala była w kosmosie, to się zgadzam. A że czy to skala ziemska, czy z innej planety pochodzi, no to trzeba już przeprowadzić badania. No i tutaj czyli płytka wyszlifowana cienka w świetle przechodzącym pokazuje, że na przykład jakie ewenementy, że kryształy, tak by jak dużo kryształów ziarenek piasku, które stoją osiowo do szlifu. Czyli jak kręci stolikiem, to kryształ nie zmienia koloru. I tutaj porobiłem takie zdjęcie. Tutaj widzimy, tak. To jest ten sam ziarenko, które w osi petrograficznej stoi pionowo praktycznie. I dlatego ono nie zmienia koloru. Tutaj znalazłem w tej części, to tutaj zły obraz, to widać sferulka żelaza. Metaliczna, czyli była tak wysoka temperatura do 1600 do 2000 stopni, żeby przytopić i żelazo w stanie opadło na ten kamień. No i tutaj kolejna sferula była tutaj. Ale nawet ja tego nie znajdę teraz na tym obrazie. A, tutaj ta sferulka jedna, tu obracamy, to krzemianowa sferulka, widzimy zmienia. Tutaj jest ciemna, tu jest jasna, a to jest w świetle przechodzącym. Tutaj chondra, widzimy to płatki żelaza i krzemianów. I znalazłem tą słynną warstwę izotropowo-amorficzną, która powstaje na skalach, które mocno zostały ogrzane. I warunki, duże ciśnienie, wysoka temperatura. I tutaj widzimy na tym kamieniu zamski taka warstwa izotropowa, widzimy tutaj. I w niej tkwi kawałki żelaza. To taka mieszanina musiała być tych skał, tak wysoka temperatura i ciśnienie, żeby to wszystko się wymieszało. No i kolejny, tutaj widzimy. Tutaj pokazałem wielu próbek, że na zewnątrz tak duże ciśnienie, zmiana temperatury i ciśnienie, wszystkie kryształy spękane. Widzimy tutaj każdy kryształ, wszystkie pęknięcia zgodnie z siatką krystaliczną. Czyli ta skala przechodziła szok termiczny i ciśnieniowy. No i tutaj okazuje się w skale są żelazo. W naszych skałach ziemskich, już wielokrotnie mówiłem, my żelazo rodzime możemy gdzieś jeszcze znaleźć. Mi się nie dało, złoto szukałem, można znaleźć w potoczkach, ale żelaza rodzimego nie ma. My żelazo pozyskujemy z tlenków, czyli z rudy. Później wzbogacamy i tak produkujemy żelazo. Tutaj w tym kamieniu mamy żelazo czyste. Dalej idziemy i okazało się, że w środku nie ma co robić. Jest to zwykły, metasharoglas, skala ziemska i była tam pod dużym ciśnieniem pod ziemią, została wyniesiona. To coś takiego podobnego do kwarcytu. No i w środku już nie ma co robić. Wszystkie analizy porobiono. No, myślę, to warto zastanowić się, co na zewnątrz jest. No i badania zewnętrznej części. Przy powiększeniach, bo przy mniejszych nie ma sensu, bo nic nie widzimy. 500, 1000 razy, do 1000 razy, to wtedy możemy zobaczyć te obiekty na zewnętrznej części, tak zwanej skorupie, tylko nie skorupie otopieniowej jak tutaj. To jest tlenki żelaza, czarne i krzemiane, a skorupa, która ablacja następuje, czyli topią się krzemiane. No i na powierzchni znalazłem masę kolorowych sferul. Zajmuję się petrografią w skalach osadowych, pracując na otworach. Nigdy nie widziałem sferulek kolorowych. Nasze lub matowe, lub brudne jakieś kolory, ale czystych kolorów nie ma. Tutaj masa sferulek. Zaczynamy tutaj. Mleczna, czarna, niebieska, no jak każdy facet zaraz jestem daltonistą prawie, tak? Tutaj czerwona, ciemno-niebieska, czerwona, albo rubinowa, tutaj jedna granatowa, druga żółta, tutaj przezroczysta, lekko żółta. Tutaj to jest fajne,
duża szklista sferula, na której jeszcze mała żelazna przyczepiona. Takiej ilości kolorowych sferul na kamieniu na 1 mm kwadratowym można dziesiątki znaleźć lub setki. Okazało się, że takie włókna na zewnętrznej części, tam gdzie kamień się topił, takie włókna. Oczywiście z petrografami rozmawiam, to z ubrania tych brudów wszędzie lata, z ubrania ci spadło czy coś takiego. Niestety muszę sprawdzić. Sprawdziłem, okazuje się, że na tych tak zwanych włóknach, oni lub podwójne, potrójne lub pojedyncze i tutaj fotografowałem, że sferuli siedzą. Czyli to nie mogło być włókno z mojego ubrania, bo na nim siedzi sferula, która powstała w temperaturze powyżej 1000 stopni, tam 1600 czy 2000. I tutaj widzimy kolejna sferulka. No i zacząłem szukać takie sferule. Ale jak zacząłem włókna szukać, coraz bardziej dziwne kształty. Te włókna tak jakby wyrastały z kamienia. Czy to nie, jak obrócić zdjęcie, czy to nie będzie drzewko, tutaj korzenia, a to jest słup drzewa. Okazało się, że oni przyrastają jedno drugie, tak jak kryształy przyrastają między sobą. Szukałem miejsca, jakie jest mocniejsze, ten przyrasta drugiego, ale mają kształty jakieś bardziej podobne do żywych istot, już bardziej jakieś mikroby czy bakterie. I w końcu znalazłem trzcinkę tak zwaną. Główka czarna, a korzeń jasny. I ta trzcinka wyrasta z tego ziarenka. Zaczęło ponosić, że muszę to odseparować, a to rozmiary tego, tutaj linijka, to 100 mikrometrów, to 1/10 mm. To już takie olbrzymy. No to wziąłem taśmę grafitową, przykleiłem na kamyczek, wsadziłem to pod mikroskop elektronowy. Okazuje się, że to wszystko jest glinokrzymiany albo żelazo z glinokrzymianami, mieszanina. Takie włókna, które powstają, jakby rosły, czy powinna być odpowiednia temperatura, żeby te kryształy wyciągały się. No i później znalazłem masę takich różnych kolorowych, takich włókien, a na których osadzone sferulki. Tutaj i kolory pod dostatkiem, i sferulek pod dostatkiem, jak widzimy. I zanosi się na to, że te włókna powstają w jakichś procesach nam nieznanych, później zostały przetopione, prawdopodobnie przy wejściu tej skały do atmosfery Ziemi i sferulki osiadły na tych włóknach. No i dalsze badania, znowu mówię, wszystko przy powiększeniach do 1000 razy i to w świetle odbitym. No i tutaj widzimy, znalazłem takie miejsce, nazwałem to szczotką. Jak minerał jest taki niebieskawy, to rosną niebieskie włókna. Właśnie to ta trzcinka w powiększeniu. Tutaj ewenement to jakby listek, i jakby jakieś ziarenka w tym było. Mikroziarenka, czyli kryptokrystaliczne. Ale już zaskoczenie moje było, kiedy pojawili się formy DNA. Żeby coś takiego urosło, to musi być zaprogramowane. Czyli powinno posiadać DNA. Żeby taki fragment, i to jest żelazo krzemianowe, takie włókienko, żelazo krzemianowe, które co jakąś część wbudowuje ciemne pierwiastki. No, trochę się zastanowiłem, dlatego tyle lat przemilczałem, ale teraz mogę spokojnie mówić. Idziemy dalej. Tutaj widzimy, to 0,5 mm, czyli to już wielkie szczotki, które rosną na tym kamieniu. Wielu ludzi, mikrobiologów przekonywali mnie, że to może być roślinność, jakaś bakterie czy coś takiego. Niestety nasze bakterie, oprócz odnalezionych na dnie oceanu, tam na głębokości chyba 5-7 km, to tworzą się chyba fosforany czy coś takiego, bakterie. Czy w kominach wulkanicznych też mogą takie bakterie. A tutaj mamy glinokrzymian i żelazo. Żelazo wbudowane w krzymiany. I jeżeli taki łańcuszek występuje, to musi mieć pamięć DNA. No i tutaj to już było globalne zaskoczenie, kiedy roślinka, która tam wyrasta z jednego miejsca, jest zielona, tutaj zielona
i przychodzi na czerwone i na białe. To jest dowód na pamięć DNA, to co my nazywamy DNA. Czyli to coś, które było w stanie krystalicznym jako ziarenko, posiada swoją pamięć i jak miało odpowiednie warunki, których nie znamy, zaczyna odtwarzać. I tutaj widzimy to 100 mikronów, 1/10, czyli 0,2 mm. To już wielka istota. I wnioskując, teraz nie może być to spekulacji, bo przebadałem to w różnych ośrodkach, tak jak na AGH, na mikrosondzie czy na UJ, na mikroskopie elektronowym. Rozmawiałem z dziesiątkami ludzi, co to może być. Dzisiaj stawiam hipotezę, że to jest życie krzemianowe. Nie takie jak my, zbudowane z węgla i białka, życie krzemianowe. O tym mówiłem, że kamienia są żywe, bo na przykład diamenty tworzą się tylko w kominach kępirletowych. Kwarc, kryształ górski rośnie tylko w odpowiednich warunkach. Jak go zrywamy, to on umiera. To żywe istoty, które przybierają nawet jakiś kształt roślinności. I to wszystko na kamieniu, który zacząłem badać. I tutaj przybliżenie tego, mówię, to jest łańcuch DNA zapisany w 100%, czyli kryształy zawierają swoją pamięć. No i tutaj ten listek, tu widzimy 0,2 mm, taka. To jest mikroskopijny i widzimy go strukturę. Na pewno rósł. To nie może być, że tak jak my odbieramy, że kryształ, jeden kryształ rośnie i powiększa swoje. Tutaj musi być kryptokrystaliczne, tak miniaturowe, tak jak my mamy komórki, tak samo krzemiany zawierają swoje komórki. No i tutaj dyfraktometria rentgenowska, wszystkie pierwiastki, z których składają się te włókna tak zwane. Patrzymy się, kwarc, albit, mikroklin, aktinolit, muskowit i klinochloryt. Te wszystkie pierwiastki, z tego się tworzą te włókna. To nie jest włókno z mojego ubrania, czy jeszcze coś, jakieś zanieczyszczenie. Te włókna powstają z kryształów z szaroglaza. No i tutaj już na mikroskopie elektronowym pokazuję tutaj przede wszystkim te fragmenty żelazo alfa, czyli żelazo w czystej postaci. Kryształy żelaza, których na Ziemi nie mamy. A tutaj wbudowane, tutaj widzimy kwarc, to chloryt i tu te jaśniejsze fragmenty to jest żelazo. Czyli w naszych warunkach ziemskich, gdzie na głębinach, jeżeli by było, to by żelazo powinno się utlenić, bo przede wszystkim mamy taki oksydant tak zwany, czyli wszystko. My starzejemy się, bo utleniamy się, skały utleniają się, drzewo, wszystko. Żelazo rdzewieje, bo mamy tlen. Czyli ta skala powinna była być poza warunkami tlenowymi. No i tutaj widzimy wykresy, to jest żelazo krzemian wapniowy. No i tu kolejny punkt numer 3D, to jest samo żelazo 3E, kolejny fragment żelaza. No i tutaj cyrkon, widzimy tam jeszcze jeden punkt był cyrkony. No i okazało się, jak wziąłem już fragmenty drobne tej skały, odkuwałem, widziałem, gdzie te sferulki i włókna będą, odkuwałem, napylałem węglem i wkładałem to całościowo do mikroskopu elektronowego i poszukiwaliśmy sferulek. Okazało się, że sferulki, jak podaję tutaj, żelazo krzemianowa, ta sferulka i tutaj jej powiększenie. Po zmierzeniu sygnału, zaraz tutaj czas pomiaru nie mam, robiłem około 60 sekund czas pomiaru i sferulka była okrągła, fajna, po pomiarze robiła się zdeformowana. Czyli strumień elektronów, który ją atakuje, zmienia strukturę. Dlatego mikrobiolodzy powiedzieli, że to muszą być jakieś grzyby, nie wiadomo co, bo to w polu leżało, za Warszawą. Tam nie może być czegoś, czego nie znamy. Ale wynik jednoznaczny, to jest żelazo krzemianowe. Sferula żelazo krzemianowa,
która pod intensywnym atakowaniem, bombardowaniem elektronami marszczy się. No idziemy dalej. Tutaj tak wyglądają te włókna, które wyrasta stąd, pozaginane. I tutaj widzimy sferule. Wyglądają jak grzyby. I większość ludzi, którzy zajmują się biologią, mówią, no to grzyby. Nie, to żelazo-krzemianowe sferule. I to włókno właśnie badałem. Kolejne. Żelazo, krzem. No i tutaj umieściłem w tym trójkącie glino, żelazo i krzem. Temperatury od 1380 do 2060 stopni muszą być, żeby powstawały takie związki. Żeby roztopić żelazo, krzem, to temperatura musi być w tym zasięgu. Tutaj widzimy. I to z jakiegoś czasopisma wziąłem tego, żeby pokazać wam, że jakiej temperaturze żadna istota biologiczna, czyli na podstawie węgla lub białka, tego nie wytrzyma, bo to jest temperatura, gdzie były 2000 stopni. No i się pospieszyłem. No i tutaj badając tak powierzchnię, trafił mi się taki, nazwałem torus. Bo to taki precel, czy jak to się nazywa, krakowski, tylko trochę grubsze ścianki. Żeby coś takiego zbudowało się, to musi być DNA. Musi mieć program, żeby tak urosnąć. To jest okrągłe, w środku prawdopodobnie pustka, bo nie dało mi się tego obrócić, bo to patrzmy się. Taka wielkość, to 2 mikrony. Istota 2 mikrony i to jest żelazo, krzem, no i dodatki tytanu, tam fosforu, manganu. Życie krzemianowe. No i tutaj powiększenie tego. Widzimy tutaj 2 mikrony. Taka istotka. Ja oczywiście zwracałem się do różnych i zagranicznych ośrodków, pokazywałem, ale ludzi są tylko ludźmi. Zwłaszcza ci, którzy już pełnią stanowiska i mają wyrobione nazwiska. Zgłosiłem się do takiego pana Korociewa, nazwisko rosyjskie, ale mieszka w Stanach. Jest guru od meteorytów księżycowych. Przebadał wszystkie tam, co mówią, próbki, co misje Apollo przywozili. Od tego zaczynał i teraz, żeby wpisać jakiś meteoryt księżycowy, to tylko przez niego przychodzi. Guru, wysłałem do niego wyniki analiz do innej skały. Powiedział, że to nie może być meteoryt, bo takich meteorytów nie ma. I teraz przechodzimy do Księżyca. Pospieszyłem się, jeszcze nie do Księżyca. Przejdziemy do tej książeczki. Słuchacie mnie i myślicie, że bardzo wielkie nowości wypowiadam. Nie jestem sam. To już małżeństwo napisali książkę, które zbadali meteoryty marsjańskie i też twierdzą, że na Marsie było życie, bo znaleźli w meteorytach pozostałości życia marsjańskiego. Jak ktoś będzie chciał, proszę zakupić na internecie, znajdziecie tą książkę. I oni też mówią, że istniało życie na Marsie. Są to w próbkach meteorytów. Ja twierdzę, że pas planetoid to była planeta i była planetą żyjącą. Że tylko życie było krzemianowe. My też mamy życie krzemianowe na naszej Ziemi. Rosną nam kryształy, rekrystalizują. Tylko my go nie traktujemy jako życie. A tutaj życie krzemianowe na wyższym poziomie, z zapisaniem DNA. No i patrzmy się na naszego Księżyca. Teraz przejdziemy do Księżyca. To jest druga strona Księżyca, którą sfotografował Apollo 16. I patrzmy się, jak zbombardowana druga część Księżyca. Przepraszam. Masa kraterów, wszystko. I jak zostało już zbadane, na słonecznionej stronie Księżyca mamy temperaturę do 110 stopni plus. W cieniu Księżyca tutaj mamy temperaturę otoczenia bliskiego kosmosu, czyli około 180 minus. Mamy różnicę temperatur tylko 290 stopni. Co się dzieje, jeżeli
taka skala, niewiadomego pochodzenia, ale już mogło ich pod dostatkiem być z pasa asteroid po katastrofie, spadły, zbombardowały Księżyc. Co się dzieje ze skalą księżycową w temperaturze minus 180 stopni? Szybko krystalizuje i powstaje. Mam nadzieję, że będzie z daleka widać, ale wyjdę do światła reflektorów. Widzicie czarne kropeczki? To jest szkliwo, a to jest szare, to jest bazalt. Czyli jeżeli taki meteoryt uderza w Księżyc, gdzie jest minusowa temperatura drastyczna, to miesza się skala bazaltowa ze szkliwem i bardzo szybko zastyga. I to jest nowość. Jak chińska sonda wylądowała na Księżycu, co było niedawno, i stwierdzono, że są szklane meteoryty, i wtedy rynek chiński się zmienił. I takie kamyczki kosztują dziesiątki tysięcy czegoś tam, euro, dolarów. Także, a tych kamieni w Polsce mamy pod dostatkiem, bo jak już wypowiadałem się, moja hipoteza potwierdzona w przekazach niepisanych, że mieliśmy inne księżycy, jeżeli zostały rozwalone, to jest fragment tych księżyców. I to też zbadałem. Tutaj mamy masę żelaza, tytanu, sferulki. Na niektórych okazach mam fragmenty meteorytów, chondrytów, takich wtopionych w taką skalę. I to jest obtopiona skala. To jest też Księżyc. Tutaj widzimy kawałki żelaza, czystego, który nie rdzewieje. Chcemy mieć żelazo, żeby nie rdzewiało, ale nikomu się nawet nie chce zbadać tego skład, dlaczego nie rdzewieje. Zbadałem, mam. Także technologicznie, żeby to przynosić do przemysłu, czy jakieś tam rozwijać na tym technologii, to trzeba mieć co? Mówiłem, że Napoleon był mały, ale wielki. Powiedział, żeby prowadzić wojnę, potrzebuje 3 rzeczy. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. No prawie ja. Także, żeby to zbadać, to oczywiście trzeba czas, pieniądze, trzeba wiedzieć, co badać. I wtedy możemy rozwiązywać problemy technologiczne. No i idziemy dalej. Księżycowy meteoryt. I tutaj z jednej z publikacji tutaj mamy link, jak kogoś interesuje. W końcu świat zachodu musi jakoś się przyznać, że są takie meteoryty. Jeżeli warunki na Księżycu istnieją, meteoryty spadają, powinny być szklane meteoryty. I teraz powoli przychodzą publikacje z 2000, chyba marzec 2021, gdzie nawet nie zwracają uwagi na szkliwo zielone, bo nie Marsjanie, a księżycowe meteoryty lub czarne szkliwo lub zielone. Jak będziecie widzieli taki kamyczek, weźcie na półeczkę. Jak już będzie udowodnione, że istnieją takie meteoryty, to wartość będzie podobna do tego. A to idzie do sprzedania, także potrzebuję pieniążki, to idzie do sprzedania, to 247 gram, świeży spadek utopiony. A żeby zbadać te kamyczki, bo mam tego kolejne. A tak. Co z radioaktywnością meteorytów, jak spada? Nie ma żadnej promieniowania, żadnego. Oprócz, można zbadać promieniowanie kosmiczne, czyli promieniowanie twarde rentgenowskie. To będzie naświetlone, ale ono na nas nie działa. Nawet licznik Geigera nie reaguje na nich. Idziemy dalej, czyli publikacja najnowsza. Mamy Księżyc oszklony. Nie ma skorupy utopieniowej. Już zmieniamy podejście do badania meteorytów. I tutaj w nim siedzi, proszę bardzo, sferula. Publikacja poszła. Link proszę, jeszcze raz. Publikacja w światowym czasopiśmie. Na zdjęciu głównym pokazuje się, jak wygląda meteoryt. Nawet nikt nie opisał, że tutaj siedzi sferula. Poziom najwyższy. Czyli odnaleziono tutaj nowy minerał, który składa się z gliny, krzemu i wapnia. Ja tego mam pod dostatkiem. Oni opublikowali najnowsze odkrycie i to w czasopiśmie. Widzimy tutaj strukturę
I ta struktura tworzy takie żelazo krzemianowe. W końcu nauka doszła do tego, że może być żelazo krzemianowe coś. I takie słupki rosną z tego. I to była publikacja, odkryto nowy minerał. Nie będę mówił nazwy, bo to nazwane zgodnie z odkrywcą tego minerału, bo znalazł na Uralu go w skałach ziemskich. Powiedzieli, a te Ruscy jak zwykle tam coś nakombinują. No a teraz już w 2001 niemiecki ośrodek opublikował, no to teraz jest prawdą. No i tutaj ten okaz, który wam pokazywałem. Tutaj jak będą osoby chętne, to zapraszam, przedstawię, ale nie będziemy przeszkadzać kolejnym referentom. I tutaj na tym fragmencie mamy taka sferula. Bardzo brzydko wygląda oczywiście, ale po zbadaniu to jest żelazo niklowe. Czyli na tym kamyczku wbija się, jeżeli spada meteoryt, chondryt, uderza w skalę, przytapia się z tą skalą, to fragmenty tamtego meteorytu, chondrytu trafiają na ten księżycowy. Tlenu nigdzie nie ma. Bardzo, bardzo mało tlenu. Wszyscy, którzy badali ze mną w różnych ośrodkach, zauważyli, że tlenu praktycznie nie ma w tych skalach, bo tam go nie ma. No i wracając do Zampskiego, warto by było zrobić jeszcze wielu badań. Właśnie ta skala, widzicie tutaj, jak była pęknięta na zewnątrz, to została zatkana krzemianami, czyli ablacja. Jak meteoryt wlatuje w atmosferę, w przedniej części robi się duże ciśnienie, fala uderzeniowa idzie, a z tyłu zasysa, czyli podciśnienie. Jak tutaj na czole się topi, to zasysa w bocznych częściach, jeżeli nie rotuje mocno, to zasysa i powstają takie żyłki. I to kolejny dowód na pochodzenie pozaziemskie i przybycie tego obiektu na Ziemię. I w tym fragmencie tu już mamy tlen. W tych minerałach w środku nie ma tlenu i żelazo nieutlenione, a w tych szczelinach już mamy tlen. No i kończę, sorry, to część mi uciekła. Czyli chciałem wnioski takie przedstawić, o co, ale część tego uciekła. Czyli jest to dowód, mam te próbki, mam ten kamień do badań, każdy chętny może się przyłączyć, zweryfikować moje badania i śmiem twierdzić, że mamy DNA krzemianowe. Dziękuję za uwagę.